Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio skończyliśmy tutaj kaplicę i część Starego Jarnam. Teraz spróbujemy się zająć towarzyszem Diury i dotrzeć do miejsca, gdzie dowiemy się jeszcze trochę o beczkach z prochem. W ogóle set Gascoigna wydaje mi się jest dosyć dobry na truciznę. Także nie bardzo chcę z nim walczyć, mówiąc szczerze. Ale jego AI jest takie, że on nie dojdzie do końca. Tutaj można byłoby go triggerować, w tym sensie, że go zaprosić, żeby tu podbiegł i po prostu walczyć z nim na dystans, bo też tutaj nas nie trafi bronią. Może tak zrobimy. O! Widzicie? On się cofa. Zaraz znów tu dobiegnie i znów nas zaatakuje. To ja to myślę, że trochę przyspieszę. Zwróćcie uwagę, że tropiciel się rozwiał. Czy to oznacza, że on wrócił do snu tropiciela? To jest ciekawe. Bo on chyba tu nie wróci, jakbym zginęła nawet. Trzeba byłoby to sprawdzić, ale dostaliśmy nowy przedmiot. Dodatkowy nośnik wzmacniający kulę z żywego srebra wedle zapisów z kuźni. To specjalnie spopielony szpik zebrany z karnerów Hemwick. Do Hemwick dojdziemy. Niezwykle pożądany przez tropicieli o słabym zabarwieniu krwi, którzy muszą korzystać z potężniejszej broni palnej. Tak, on nam wzmacnia nasze kule, ale także wydaje mi się, że wzmacnia nasz rozpylacz płomieni. Także pokonaliśmy tropiciela. Tu wydaje mi się, że są kruki właśnie, albo przynajmniej jeden kruk. Nie, więcej kruków. Jak zwykle. Moim zdaniem kruki są najgłośniejszym przeciwnikiem w tej grze. Nie są trudne, ale są irytujące. Tak. Musimy dojść w tamto miejsce. O. Dobrze, to też jest dobre miejsce. Patrzcie, jaka jestem cała utłana w krwi. Gdzie tu jesteśmy? Tak, to jest nasza dalsza droga. Tam zaraz się znajdziemy. No i w tym miejscu jest bardzo dużo przeciwników. Także trzeba być ostrożnym. Myślę, że przyda mi się pochodnia. Tak jak widzicie, powolne zatrucie wcale tak powolnie nie zabija. Mogłabym użyć antidotum. W sumie dlaczego się go dlaczego go nie włożyłam? Żeby mieć do niego szybki dostęp.
Tu jest ich bardzo dużo, więc pewnie znów przyspieszę. Dostaliśmy włócznię karabinową, czyli kolejna broń, która jest dosyć ważna do trofeum. Zdradliwa broń wytwarzana przez heretyków z kuźni, beczki z prochem. Broń prototypowa spełniająca rolę prostej broni palnej i włóczni, stworzona prawdopodobnie na kształt zaginionego oręża z Cainhurst. Nie jest to szczególnie wyszukana broń, jedynie na co zwraca uwagę to fakt, że jest to jedyna zdradliwa broń palna. Tak, dzięki niej możemy strzelać. Zaraz ją wyekwipuję, wam ją pokażę, tylko tutaj zostawiłam skrzynkę, którą chciałabym z wami otworzyć. O, gniewny, krwawy klejnot. Nie jest to coś niebywale ważnego. Ważne rzeczy czekają na górze. Tutaj, jak widzicie, jest jakaś wiadomość. Wiadomość zostawiona jakby przez posłańców, czyli tak naprawdę wiadomość zostawiona przez tropiciela, który znał sen tropiciela. Czerwony księżyc stoi nisko, a bestie władają ulicami. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko spalić wszystko na popiół. Tak, czerwony księżyc zaczął się podczas, a może dzięki, rytuałowi Menzisa i wtedy też plaga bestii jakby zaczęła się albo się zintensyfikowała. Nie jestem co do tego pewna. I wydaje mi się, że tą wiadomość właśnie zostawił Dura. On nie był pewny, czy zabicie mieszkańców w ten sposób jest czymś w porządku. Tu mamy kolejnego martwego tropiciela. On nam daje osmalone odzienie tropiciela, czyli odzienie związane z beczkami z prochem. Jest dosyć dobre. Ma wysoką odporność na ogień, jak widzicie. Część podstawowego odzienia tropiciela przygotowywana w kuźni. Plaga, która dotknęła Stary-Jarnam, została wypleniona przez ogniste oczyszczenie miasta. Wilgotność pelerina oznacza znaczną odporność na ogień. Noszący to odzienie tropili ofiary plagi, które przetrwały szalejące płomienie oraz zapach skażonej krwi. Chciałabym to ubrać. No, chciałabym... Tak. Tu jest najprawdopodobniej jeszcze jeden z przyjaciół Diury, którego być może spotkamy również w Lochach, o tym wam powiem oczywiście później. Miałam wam pokazać tą włócznię karabinową, ale nie mogę jej nałożyć, bo nie mam odpowiednio wysokiej chyba zręczności. No to wam nie pokażę. Lecimy dalej. Czego ty nie zginąłeś? Już bez przesady. No widzicie, jak oni się boją ognia? Zastanawiam się, czy to też nie jest jakiś rodzaj tropiciela. Tych ciał tak powieszonych i tak ubranych jest dużo w tym Starym Jarnam. Być może to właśnie było takie odstraszenie potencjalnych łowców, którzy chcieliby przyjść tutaj dokończyć dzieła. O, i jakbyśmy tutaj przyszli, gdyby Diura jeszcze żył i on by trafił kulami w te urny z olejem,
no to one by wybuchły i zadałyby znaczne nam obrażenia. Logiczne dosyć, no nie? Także dobrze, że pozbyliśmy się Diury teraz. Dobrze, lecimy dalej. Tu czeka nas niespodzianka. Wyskoczy przeciwnik. I on pilnował kolejnego krwawego klejnotu. Tu trzeba uważać, bo właśnie za tymi, no tu ich dużo śpi. Może ich zostawimy. Nie jest potrzebne, żeby wyczyszczać to miejsce całkowicie. Dobrze. To wracamy. Tam był tropiciel, którego załatwiliśmy. Idziemy na dół. Tu też już oczywiście byliśmy. Tu ptamy. O, tutaj czegoś nie zabraliśmy. Kolejny antidotum. Tak, antidotum nam się przyda do kolejnego bossa. I kolejny boss jest bossem oczywiście opcjonalnym, ale jeżeli go pokonamy, kiedy go pokonamy, to oprócz oczywiście dostania trofki za niego, patrzcie tam, wilkołak się pnie. Po otrzymaniu trofki za niego dostaniemy też dostęp do bocznego przejścia w kaplicy Oedona i dodatkowo pojawi się nam nowy przeciwnik, który tak naprawdę otworzy nam szybciej przejście do Jahargul, niewidzianej wioski, czy tam niewidzialnej wioski, bo różnie jest tłumaczone. Także ważne jest, żeby pokonać tą bestię. W tych dymach czają się przeciwnicy. Pierwszy raz grałam. Mnie bardzo przestraszyli w tym miejscu. Generalnie jak pierwszy raz grałam w Bloodborne, to byłam przerażona. Bo jak już mówiłam, po pierwsze nie jestem dobrym... Zdążyłam. Nie jestem dobrym graczem w Souls-like'i. Ja jednak wolę chłonąć fabułę niż męczyć się na przeciwnikach. No i poza tym, jak widzicie doskonale, ta gra jest po prostu bardzo mroczna. Także jak grałam w nią pierwszy raz, to byłam przerażona. W dalszym ciągu jakoś nie jestem wybitnie fanką jakby gry. W sensie tego, że trzeba tu chodzić i bardzo ostrożnie zabijać przeciwników i bossów. Natomiast
Bardzo lubię historię, która jest opowiedziana w tej grze. Bardzo lubię też całą tą otoczkę tej gry, także coś za coś. O, właśnie. Tu jest tylne przejście z Yahar'gul. Tam, za tymi drzwiami, tak naprawdę jest boss. Więc mogliśmy dostać się razem z postępem fabuły do Yahar'gul, pokonać tego bossa, wejść tu tyłem do tego starego Jarnam i dostać się tam do Diury. I on wtedy by z nami porozmawiał. Nie mówiłby nam za dużo nowości. Właśnie by opowiadał o tym, że żałuje. Że tak się stało ze starym Jarnem, że uważa, że to my jesteśmy bestiami, bo zabijamy bez opamiętania, a bestie, mieszkańcy przemienieni w bestie tak naprawdę zabijają, bo się nas boją. Tu czeka nas kolejny strach. I myślę, że sobie odblokujemy od razu skrót, bo to jest przejście. Skrót do lampki. Może nawet zdążymy tego bossa pokonać. Więc może... Tak, tu jest skrót. O, widzicie? Tam... Albo... Tu... Tam się wchodzi po schodach do góry, drabinką i jesteśmy przy lampce. I może powinnam się pozbyć Dobra, zrobimy. U góry nic nie będzie w sumie. O nie, ognisty papier jest ważny. Jest ważny, jest. Myślę, że wyczyścimy to miejsce do końca, żebyście zobaczyli, jak ono wygląda. Ja szybko się udam do snu tropiciela, żeby pozbyć się żeby ich nie stracić na bossie. I wtedy sobie przejdziemy do bossa i zakończymy odcinek. Tak, tu jest wilkołak. On teraz do nas nie zejdzie, dopiero do nas zejdzie, jak wejdziemy w to miejsce. I zbierzemy grudkę krwi bestii, która też jest ważnym przedmiotem, bo on nas wzmacnia. Duże lecznicze grudki zakrzepłej krwi straszliwych, nieumarłych, mrocznych bestii. Wypij, by zyskać przypływ szału bestii. Rozrywanie wroga na strzępy i kąpanie się w jego krwi wzmacnia stan szału i potęguje wyrażenie euforii. Jak już kiedyś mówiłam, w każdym z tropicieli siedzi bestia. Pokazuje się to na przykład jak zaczynamy stosować brutalne ataki, czyli ta nasza ręka wtedy on krzyknął i dzięki temu wilkołak, który tam jest obok, też będzie mógł nas zarażać popielatą krwią. Też będzie nas zatruwał. Wracając, przy wykonywaniu brutalnych ataków, widzicie, ma czerwone oczy. Przy wykonywaniu brutalnych ataków nasza ręka tak się wygina dziwnie trochę jak, no właśnie jak bestia. W jednym miejscu też wam pokażę, tam gdzie się przeprowadzało transfuzję na pewnym ołtarzu. Pod tym ołtarzem też jakby wychodzi bestia. Czyli to też tak symbolicznie pokazuje, że w każdym z tropicieli bestia siedzi. I przez to zresztą to nie jest dziwne, że w nas siedzi bestia, bo przecież tropiciel przyjmuje krew.
tą samą krew, którą leczono. W związku z czym my też tak naprawdę w pewien sposób zarażamy się plagą bestii. I tropiciele, ci starsi tropiciele wierzyli, że jakby ta zła krew, ta krew bestiowa, bestialska wchodzi w nasz organizm przez prawą nogę i starzy tropiciele zakładali takie opaski na prawe nogi związane z jakimś metalem, chyba miedzią, wydaje mi się, dzięki czemu oni wierzyli, że przez to, że mają nałożony właśnie ten metal, to ta krew nie będzie ich tak szybko zarażała. To oczywiście zobaczymy w DLC, wtedy jeszcze o tym przypomnę. Tak, ale my jako tropiciele mamy cały czas kontakt z tą zarażoną krwią. I niektórzy tropiciele tak bardzo opili się krwią swoich wrogów, że jakby oszaleli i nie byli już sobą. Dla nich najważniejsze już było wtedy tylko i wyłącznie zabijanie dla samego zabijania. I tacy właśnie tropiciele, czy ja słyszałam kroki? Tacy właśnie tropiciele trafili do koszmaru tropiciela, czyli do DNC. I oni są wtedy naszymi przeciwnikami, bo oni już nie rozróżniają tropiciela od tropicieli, tylko zabijają wszystko, co się rusza. Tam jest nasz boss. Tu natomiast można sobie przysłać Alfreda. On będzie nam wtedy pomagał. Spróbujemy bez niego. Ale ja wrócę sobie teraz do snu tropiciela, przygotuję się i pokonamy naszą pierwszą bestię. Żądną krwi bestię. Ona też występuje bardzo często w lochach. Może nie bardzo często, ale jest jednym bossem w lochach. No to zaraz wracam. Jak widzicie, zniknęła stąd lalka. Można ją spotkać jeszcze w kilku miejscach. Znajduje się na przykład tu, czasami. I jeżeli wykonamy jedno z zakończeń, to w nowej grze Plus tu się pojawi nagrobek. To jest nasz nagrobek. I wtedy lalka bardzo często się modli przy tym nagrobku i mówi, że leży tu tropiciel, którego kiedyś znała. A to jest drugie miejsce, w którym się modli. Welcome home, good. What is it? Czy ma nam coś Over time nowego do comes a powiedzenia? great Nie one. ma. Very well. Let Tak. me... Lalka przy tym miejscu też się modli. Farewell, good hunter. I to miejsce jest związane najprawdopodobniej z Lady Marią i o tym opowiem, jak znajdziemy się w pewnym miejscu. Tu gdzieś podobno czasami chodzi German. Teraz go nie widzę. No dobra, to zaraz widzimy się u żądnej krwi bestii. Z małymi problemami. Jesteśmy tam, gdzie miałam się z wami spotkać i teraz
Oczywiście ważne, żeby mieć antidotum na podorędziu, bo ten boss, który nas czeka, oczywiście też będzie zatruwał. Ważne też, żeby mieć, na razie się pozbędę tego i tego, żeby mi nie przeszkadzało. Ważne, żeby mieć grudkę krwi bestii, która nas wzmocni. Żeby mieć ostry kokreń z krwi, bo dzięki temu bestia przez chwilę straci nami zainteresowanie. No i bardzo fajnie mieć również ogień, który wzmocni nas też w pewien inny sposób. No to spróbujmy. Oczywiście posłuchajcie ostu. Jak widzicie, boss nie był jakiś wybitnie trudny, ale tylko dzięki temu, że zastosowałam ostry koktajl z krwi, dzięki czemu bestia po prostu przez chwilę się mną nie interesowała i mogłam dzięki temu zadać bestialski atak, który zabierał bardzo dużo życia. Dostaliśmy ptomaryjski kielich, czyli będziemy mogli dzięki temu zacząć nasze pierwsze lochy. Na razie nie będziemy ich robić, ale przeczytamy sobie. Rytualny kielich znaleziony w kościele dobrego kielicha. Użyj w trakcie rytuału na ołtarzu w grobowcu w śnie tropiciela, aby złamać pieczęć starego podziemnego labiryntu. Kielich ten odkryje grobowiec bogów, pozwól krwi nasycić żądzę tropiciela i weź udział w komunii. Tak, był kościół dobrego kielicha, który został zastąpiony przez kościół uzdrowienia. I podejrzewam, że przez to, że zaczęto robić tu rytuały, coś przyniesiono z lochu i zarażono mieszkańców tą popielatą krwią. Ta żądna krwi bestia to też musiał być jakiś duchowny, bo jak już wiemy, najgorszymi bestiami byli właśnie duchowni. Tu u góry widać most, na którym mieliśmy spotkać w cut-contencie Germana. Nie Germana, tylko Gascoigna. Także tak naprawdę Stare Jarno mogliśmy widzieć już od samego początku. I mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na soundtrack. Był on dosyć ciekawy ze względu na to, że pojawiło się nieregularne metrum, które jest dosyć rzadko używane w muzyce. Przez co, że było nieregularne, to chyba było 5/4, to powodowało, że słuchało się tego z niejakim niepokojem, coś nam nie pasowało w tym oście, tak? I uważam, że to jest bardzo fajne połączenie
tego, jak ta bestia źle wygląda, jak jest niebezpieczna i jeszcze wprowadzenie nas w niepokój, dlatego że ta muzyka jest po prostu czymś niespodziewanym. Cały czas narasta niepokój, bo metrum nie jest regularne, nie jest synchronizowane tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania. Zachęcam do posłuchania tego ostu sobie tak. O. A jak już skończyliśmy tego bossa, dostaliśmy dostęp do kilku miejsc, to ja wam bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam do łączenia się z innymi graczami, z różnymi ciekawostkami i teoriami. A jak na razie do zobaczenia. Pa, pa!